Dzień dobry, zabieram Cię dzisiaj na 34. klubową wystawę szpiców i psów pierwotnych. Przed nami niespełna 200 km, czyli około 2,5 godziny drogi. Wystawa odbywa się w malowniczej Wiśle. Okazało się, że zamiast upału czeka nas odrobina deszczu. Tym razem jednak nawet pogoda nie była w stanie popsuć mojego humoru. W katalogu wystawy znalazł się mój pierwszy artykuł na temat rasy Korea Jindo Dog. Strasznie żałuję, że nie znalazło się tam jedno zdjęcie, na którym naprawdę bardzo mi zależało, no ale co zrobić? Do czasu oceny pogoda zdążyła się poprawić i naprawdę było przepięknie. A tutaj już Baki i pani sędzia, która była w wielkim szoku, widząc tak pozytywnego i otwartego Jindo. Hebi również pokazała się z jak najlepszej strony. Tutaj pani sędzia dokonuje wyboru zwycięzcy rasy oraz zwycięzcy płci przeciwnej. Zwycięzca rasy oraz tytuł zwycięzcy klubu trafił do Bakiego. Hebi natomiast została zwycięzcą płci przeciwnej oraz młodzieżowym zwycięzcą klubu. Szczerze uwielbiam te statuetki. Oprócz Jindo był z nami również Shiba Haruko oraz Shikoku Okikuni. Niedługo po finałach wystawy klubowej rozpoczęła się krajowa wystawa psów rasowych. Powiem Wam, że po tylu latach wystawiania psów w końcu popełniłam jeden karygodny błąd. Nie sprawdziłam, czy mam ze sobą ringówkę, na której zawsze wystawiam Bakiego. No i niestety nie miałam. I w taki oto sposób niekoniecznie współpracował tak, jakbym tego chciała. Hebi jest nadal szaloną juniorką, ale daje z siebie wszystko. Zarówno pani sędzia z klubówki, jak i pan sędzia z wystawy krajowej naprawdę przemili sędziowie. Okikuni miał swoje własne zdanie na temat tej wystawy, a Haruko zdobył zwycięzcę płci przeciwnej. Po konkurencjach finałowych, które zakończyły się po 21:00, czekało mnie najważniejsze wyzwanie. Seminarium ras azjatyckich, podczas którego opowiadałam co nieco na temat Shikoku, natomiast moim gwoździem programu była prezentacja rasy Korea Jindo Dog. Opowiadałam o tym, jak wyspa ukształtowała psa Jindo, o jego użytkowości, typach, cechach fizycznych, ale również o tym, czego doświadczyłam podczas ostatniej wizyty w Korei, o hodowcach i hodowlach, czyli Jindo w pigułce dla tych, którzy o rasie nie wiedzą prawie nic. Na zakończenie powiedziałam, że wzorce będą się zmieniać, organizacje będą miały różne wizje, moda również będzie się zmieniać, ale naszym zadaniem jako hodowców i sędziów jest pamiętać, skąd ta rasa pochodzi i co sprawia, że nadal pozostaje Jindo. A to, co widzicie na ekranie, to słowa powiedziane mi niedawno przez hodowcę i wystawcę Jindo, od którego nieustannie uczę się o rasie, a które bardzo we mnie zostały. Rasy, o których się nie mówi, znikają. Wydaje mi się, że wzięłam to bardzo mocno do serca. To jeszcze nie koniec. Zaczynamy nowy dzień. Szybkie śniadanko. Spacerki dla rozprostowania kości. Czy ona nie jest słodka? Haruko, dumny Shibę. Baki, który żyje swoim własnym życiem. I Okikuni, taki trochę pies, trochę wilk. Po umeblowaniu mieszkania pora wprowadzić lokatorów. Ach, zapomniałabym. Tego dnia odbywała się międzynarodowa wystawa psów rasowych z nominacjami na przyszłoroczną wystawę Crafts.
I tu wydarzyło się coś niespodziewanego, choć bardzo zasłużonego. Hebi otrzymała zwycięzcę rasy, a Baki zwycięzcę płci przeciwnej. Haruko zakończył wystawę z oceną doskonałą. I to byłoby na tyle. Pora wracać do domu i spróbować choć trochę odpocząć po tak intensywnych i ogromnie ekscytujących 2 dniach. Ogromne podziękowania dla organizatorów za fantastycznie zorganizowane wystawy oraz zarządowi klubu szpiców za danie mi tak ogromnej szansy na zaprezentowanie rasy Jindo. Do zobaczenia na kolejnej klubówce!